nie powinno być tak, jak teraz się zdarzyły te po prostu zdarzenia. Szczególnie po prostu, że są łamane po prostu wolność. Tak nie powinno być. Cześć, witam Was ponownie. Moi drodzy, wczoraj nie było, było na poważnie, dzisiaj przychodzę do Was z dobrymi wieściami. Powiem dzisiaj o kolejnym wściekłym ataku bodnarowców reżimu Tuska na Dom Wolnego Słowa, jakim jest Republika i w Polsce 24. To wydarzenie z dzisiaj, co prawda miałem robić o czym innym materiał, ale tutaj jest kwestia niecierpiąca zwłoki, więc śpieszę się podzielić z Wami moimi przemyśleniami, jak zawsze, na ten temat. Otóż, moi drodzy, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyznającą tym ściekom Sakiewicza i Karnowskich koncesję na ogólnopolskie nadawanie w naziemnej telewizji cyfrowej, wskazując szereg nieprawidłowości przy jej przyznawaniu przez oczywiście pisowskiego funkcjonariusza Świrskiego. I tutaj chyba dobrze na początek powiedzieć, że to jest dobry krok do odebrania koncesji tym pisowskim szczujniom. Cała pisowska wierchuszka, cały ten pisowski elektorat zaczął wyć jak suki w rój, że jest reżim Tuska, Białoruś, atak na niezależność. I oczywiście, bo jak wiecie, Ziobro znowu nagle mu się stan chorobowy bardzo pogorszył, musiał wyjechać na kontynuację leczenia, ale gdy dowiedział się, że zaistniał fakt takiego wściekłego ataku na Dom Wolnego Słowa, jakim jest Zarubliki, oczywiście na chwilę odłożył swoją ciężką chorobę, swoje leczenie i pośpieszył napisać tweeta. A w nim napisał tak, posłuchajcie. Reżim Donalda Tuska wypowiedział właśnie wojnę Polakom. Za nami jest już tylko ściana, nie mamy już dokąd się cofnąć. Zamknięcie wolnych mediów to likwidacja demokratycznego państwa, to koniec wolnej Polski, koniec wolności nas wszystkich. Tusk kradnie nam Polskę, którą budowały pokolenia, za którą przelewano krew. Nie możemy mu jej oddać, nie możemy pozwolić, by naszą ojczyznę całkowicie przejął niemiecki sługus i jego politycznie skorumpowana kasta sędziowska. Wolność to najcenniejszy dar po życiu. Jak mówił Jan Paweł II, wolność nie jest dana raz na zawsze. Musimy ją stale zdobywać na nowo. Dziś jest właśnie taki czas walki o odzyskanie wolności. Powiem Wam, że jak tego tweeta przeczytałem, to niemalże się rozpłakałem ze wzruszenia. Już chciałem kosę na sztorc stawiać i iść bronić tego Domu Wolnego Słowa, jakim jest Zarubliki. Bo kto by to pomyślał, żeby tak obiektywną, tak prawdziwą telewizję odbierać im koncesję. To jest już gorzej niż Białoruś, niż Korea. Kto to widział? Nigdzie na świecie czegoś takiego nie ma. Także, moi drodzy, kosy na sztorc i pod siedzibę telewizji Republika bronić Domu Wolnego Słowa. Drodzy widzowie, szanowni państwo, to jest naprawdę druga komuna. Decyzja sądu szokująca, w naszej ocenie całkowicie nieuzasadniona, odbierająca koncesję legalnie przyznaną telewizji w Polsce 24. To jest kolejny alarm dla wolności słowa. Próbują Wam zabrać pluralizm, próbują Wam zabrać wolność, próbują Wam zabrać możliwość wyboru. Musimy się temu przeciwstawić, dlatego proponuję, żeby wielki marsz zaplanowany na 12 kwietnia, marsz poświęcony wielkim wydarzeniom historycznym w Warszawie o 12 stał się także marszem w obronie wolności słowa, marszem obrony koncesji legalnie przyznanych
Telewizji w Polsce 24 i Telewizji Republika. Odłóżmy wszystkie spory w tym momencie, bądźmy razem, brońmy naszej wolności słowa. Proszę organizatorów, proszę kolegów, koleżanki z Republiki, proszę wszystkich Państwa, wszystkich dziennikarzy, żebyśmy tego dnia, 12 kwietnia, pokazali, że bronimy także wolności słowa, że nie pozwolimy na to, by w Polsce pojawił się system taki jak na Białorusi, bo na razie wszystko ku temu zmierza. Tak czy inaczej, moi drodzy, no środa miło się zaczęła. Wyrok o cofnięciu koncesji jeszcze nie jest prawomocny, więc to jeszcze tak naprawdę potrwa, ale te szczekające pieski upadłej PiS mafii no, przestały dzisiaj tak naprawdę szczekać, a zaczęły gromnie wyć. Tak jak powiedziałem, zaczęły wyć niczym suki w rui. Szczujnia straciła koncesję na telewizję naziemną w multiplexie. Nie, że całkiem nie mogą nadawać, ale o tym oczywiście to pomijają, no bo oni bez manipulowania faktami no, nie potrafią żyć. Tak czy inaczej, jak powiedziałem, to jest taki dobry, mały krok w słusznym kierunku. Sąd pogonił propagandistów i obnażył przewał Świrskiego, to ten sługus Kaczyńskiego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. A jaki to był przewał, o tym dzisiaj wam też powiem. No ale ten wrzask słychać w całej Polsce i podejrzewam, że jak dobrze się wsłuchają, to i w kosmosie to będzie wyć, bo jak wiecie, pisowcy uwielbiają wyć, uwielbiają skamleć, uwielbiają narzekać, uwielbiają słowo zamach, reżim, atak. To ich słowa przewodnie. Tak jak wspomniałem, ta Szczujnia, Republika i w Polsce 24 teoretycznie tracą koncesję. Wojewódzki Sąd Administracyjny właśnie uchylił decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Telewizja za rubliki dostała koncesję po znajomości od taliba z PiS, czyli Świrskiego. Dziś Sąd Administracyjny uchylił tą koncesję. Teraz ten cały obóz i stek kłamstw to tylko pisowcy potrafią. Zresztą wrzucę wam dzisiaj, nawet nie będę wam wrzucał wypowiedzi z innych stacji, bo jak wiecie, no wszystkie inne kłamią, tylko Telewizja Republika mówi prawdę. No i w Polsce 24 to są jedyne dwie obiektywne i prawdomówne telewizje, media, także największe w ogóle, no niemalże na świecie, najbardziej prawdomówne, najbardziej obiektywne, tu to podkreślam. Także dzisiaj tylko ich wypowiedzi, ich cytaty, bo no, gdzie możemy znaleźć najbardziej obiektywne opinie, jak nie właśnie w tych telewizjach. Chciałbym Państwu powiedzieć, a może tylko po prostu przypomnieć, że Sąd Administracyjny szczebla wojewódzkiego na razie, czyli to nie jest prawomocne, podjął decyzję o cofnięciu koncesji dla Republiki. No, jeżeli ktoś nie traktuje tego jako kolejnego dowodu na to, że ta władza, nie mając żadnych argumentów i być może mając rozeznanie inne niż z tych sondaży, które są publikowane co do wyników wyborów prezydenckich, to ostatnio jest oczywiście przypuszczeniem, nie mam na to dowodów, no podejmuje decyzje zmierzające do tego, żeby Polska no, była jeszcze dużo bliżej Białorusi i Moskwy niż dzisiaj już jest. I to jest jakby rzeczywiście rzecz zupełnie skandaliczna. No okej, no co z tą koncesją dla tej telewizji Republika i w Polsce 24? Te tak zwane prawicowe media mówią zamach, czyli standard. No, ale tutaj
histeria jest, chyba mogę powiedzieć, ta jej pisowska histeria jest taka, trochę nieuprawniona. Ale jak wiecie, był zamach stanu, był zamach na wolność mediów, zamach na wolność słowa, a teraz Tusk się znowu zamachnął na wolne media, czyli na dom wolnego słowa, jakim jest Republika. W środę, czyli dzisiaj, Wojewódzki Sąd Administracyjny, a więc nie władza wykonawcza, wbrew temu, co twierdzi PiS, uchylił decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Świrskiego w sprawie 2 koncesji dla telewizji Republika Sakiewicza i stacji w Polsce 24 braci Karnowskich. Ale powiem tak, to było do przewidzenia dla każdego, kto choć trochę interesuje się tym, jak funkcjonuje Rada Świrskiego, czyli Sługusa Kaczyńskiego. W tej telewizji Republika, tutaj telewizja Republika nie powinna dostać naziemnej koncesji, bo cały czas, pamiętajcie, mówimy o naziemnej koncesji, nie, że zabrana całkowicie koncesja na wszystko, tylko w multiplexie naziemna. Nie miała dość pieniędzy, mówię tutaj o telewizji Republika, ani żadnych ambicji, by być niezależną stacją informacyjną. Obie zresztą miały wielkie marzenia robienia kasy i utrzymania PiS przy życiu, by jeszcze raz Kaczyński mógł zawalczyć o wszystko. Druga sprawa, powiązania telewizji Republika, to w sumie dla każdego obserwatora jest tak oczywiste, że tutaj chyba nie trzeba tego, że tak powiem, aż zbytnio tłumaczyć. To, co prezentują sobą tak zwani dziennikarze telewizji Republika, to nie jest żadne dziennikarstwo i nazywanie ich dziennikarzami jest po prostu obrazą dla prawdziwych dziennikarzy. To jest typowa agitacja, indoktrynacja, to jest zakłamywanie, ogłupianie ludzi. Nie chodź mi po butach, dobrze, człowieku? Pan jakiś jest pobudzony? Nie, dlaczego pan chodzi po butach? Chce pan, Pobudzony jakiś? pan czyści buty Pan komuś? jakimiś tutaj glanami mnie próbuje Jak- popychać? to są, proszę Dobrze pana, pan się czuje? normalne buty salonowe. Czy dobrze pan się czuje? Pan już po raz kolejny jest jakiś dzisiaj pobudzony. Wszystko dobrze? Może melisę, magnes proponuje? Bo to, co prezentują sobie tak zwani dziennikarze Republiki czy w Polsce 24, to z dziennikarstwem raczej nie ma kompletnie nic wspólnego. Mamy tutaj takie przaśne dziennikarstwo, takie łopatologiczne, tezy partyjne i tak naprawdę wiele złych, skrajnych emocji. Wszystko świadomie zaplanowane, by maksymalnie manipulować widzami. No a jak to powiedział Kurski o widzach wtedy pisowskiej TVP, że ciemny lud wszystko kupi. I to jest prawda, tu się muszę z Kurskim zgodzić, że widzowie telewizji Republika to wyjątkowo ciemny lud, bez obrazy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji tak naprawdę w tym wszystkim płaci za pośpiech Świrskiego. Po dzisiejszej decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, tak jak wspomniałem, w szeregach PiS-u wybuchła prawdziwa histeria. No i tu nie mogło być inaczej. Nasz Jarosław Zbawiciel Kaczyński oczywiście, jak widzieliście, pośpieszył z oskarżaniem, że doszło do zamachu na wolność słowa. Zamach to, jak wiadomo, jedno z Kaczyńskiego ulubionych określeń. Pozwala na stawianie najcięższych zarzutów
Jednym tylko tak naprawdę słowem. Tak było przecież z zamachem w sprawie katastrofy smoleńskiej, zresztą tych zamachów u Kaczyńskiego, jakie tylko byście tylko chcieli. Także moi drodzy, no troszeczkę ta wersja, ta historia z zamachem, no jest tak odrobinkę, że tak powiem, no nieuprawniona. Bo tak naprawdę no nikt nie zamyka niestety tej szczujni Telewizja Republika i w Polsce 24. I choć nie jest to żaden, jak to się określają, prawicowy, konserwatywny głos, którego obecność na rynku mediów oznacza pluralizm, to właśnie prymitywne, takie czujnie pracują tutaj ci, którzy się do tego szczucia tak naprawdę uczyli na Woronicza 17 zarządów PiS. Powiem wam, że tutaj obecna władza jest, jak mi się wydaje, postępowa na co dzień, ale na paskach płyną oskarżenia. Reżim, zła władza, podnarowcy, białoruskie standardy Tuska, cenzura i prześladowanie opozycji, antyamerykanizm Tuska zagraża polskiej racji stanu, bandyci, Tusk chce zniszczyć niezależne media. Na paskach zobaczycie, co tylko sobie zamarzycie. Redaktor naczelny Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam serdecznie. No jest to szokująca decyzja. Rok funkcjonuje Telewizja Republika na MUKS-ie. Rozmach, sukces, a jednak zdaniem sądu nie powinna koncesji dostawać. Ja dawno nie słyszałem tylu kłamstw z ust sądu, bo widziałem sędziów, którzy wydawali wyroki sprzeczne z prawem i haniebne, ale żeby tak kłamać do kamery, mając przed sobą dokumenty, no to trzeba być naprawdę człowiekiem bez sumienia. Pani sędzia jako jeden z argumentów powiedziała, że trzeba opłacić przynajmniej 6 milionów. Słyszeliśmy, 6 milionów tą sumę. Tak, bo jak ktoś na tych 6 milionów, to nie da rady, nie ma. I że my pewnie nie damy rady opłacić. Otóż prawo wyraźnie stanowi, że co roku wystarczy opłacać trochę ponad 1 000 000 złotych. I nie ma innych przepisów w tej sprawie. Więc pani sędzia nie tylko pomyliła się co do dokumentów, ale w ogóle co do prawa i jego reguł stosowania. No a to jest jeden z głównych argumentów, tak? Nie mamy pieniędzy na opłatę koncesji. Po drugie, myśmy swoją opłatę wnieśli kilka tygodni przed upływem terminu, jako jedyna stacja w historii. Podobno nie było takiego przypadku. Bez najmniejszego problemu wnieśliśmy opłatę. Po trzecie, pani sędzia kłamała, że wskazaliśmy jako jedyne źródło dochodów państwa pomoc, państwa wpłaty. Oczywiście one są znaczące, i szczególnie w dobie przeprowadzki, budowy niezależnych kanałów nadawania, bo w tej sytuacji trzeba je błyskawicznie rozbudować, żeby ta dzicz bolszewicka, która u nas rządzi, nie zatkała w ogóle niezależnych mediów, bo za chwilę w ogóle nie będzie można tutaj nic mówić. Ale myśmy wyraźnie wskazali jako źródła finansowania przede wszystkim rynek. Pani sędzia po prostu nie spojrzała do dokumentów. Wydała wyrok, który napisano w TVN-ie albo w jakimś biurze politycznym Tuska. A to pół roku prowadzono to postępowanie, był wnioskodawca, konkurencja nie doszła naszej stacji. Przez pół roku te dokumenty leżały w sądzie i elementarnych faktów nie zdołano. Pani sędzia nie tylko nie zna prawa, tak, no bo tak jak z tą opłatą, przecież to jest bardzo ważny argument w tej sprawie. Ale też nie spojrzała, że my żeśmy po prostu już dawno to wszystko zapłacili, na co nie mieliśmy mieć pieniędzy. Kwestia bezpieczeństwa. Nie jest powiedziane i nie jest zobowiązanie, że trzeba się na przykład zwrócić do ABW. Bo inaczej, gdyby to był absolutny oblig, to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego decydowałaby o tym, czyli służby specjalne, kto w Polsce ma prawo nadawać. To byłoby gorzej niż w czasach komunistycznych. Trzeba sprawdzić bezpieczeństwo, ale czy się powoła do tego ekspertów z różnych, na przykład okresów służb, tak? Można i powołać się i zestawić różne dokumenty.
czy się zasięgnie opinii kogoś, kto jest kompetentny i ma zaufanie, to właśnie po to jest niezależna Krajowa Rada. Natomiast dzisiaj pani sędzia powiedziała, że służby specjalne mają decydować, kto będzie w Polsce nadawał. Tak brzmi treść tego wyroku i to trzeba powtarzać. Służby specjalne mają decydować o tym, czy państwo, która stacja będzie miała prawo nadawać, a która nie. To jest wyrok polskiego sądu. Tak nawet za komuny nie mówili, udawali, że jest inaczej. Było tak jak teraz, ale udawali, że jest inaczej. I ta pani sędzia przejdzie do historii, bo przywróciła czasy bezpieki, być może z głupoty, bo to, co ona bredziła, nie ma żadnego sensu. Nie zna prawa, nie zna żadnych dokumentów, które były w tej sprawie, nie rozumie skutków tego, co zrobiła dla polskiej debaty publicznej. I mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki czas, że za takie wyroki też będą rozliczenia. Bo to jest zamach na wolność słowa, to jest zamach na konstytucję. A teraz co do tego dżentelmena, który nazwał No właśnie, się... przepraszam, ale no name, Tak. człowiek, który dysponuje małymi mediami... No, wystawiany w TVN-ie. Nasza konkurencja, która przegrała z nami konkurencję, wzięła sobie faceta, który nie miał kasy, który chciał na nas wyszantażować jakieś pieniądze i zrobiła z niego bohatera, pisząc wyrok sądowi. Bo przecież to jest 1:1 wczorajszy program TVN-u. To, co te brednie, które pani sędzia wygadywała. Otóż ten człowiek złożył nam propozycję, że wycofa skargę z sądu, jak kupimy jego firmę. Złożył to normalnie do prokuratury. Tyle tylko, że w tej prokuraturze to nawet nie ma czego szukać. Chciał sprzedać swoją sprawę Tak, chciał złożoną w sprzedać, sądzie. wielokrotnie powtarzał. A to jest jak propozycję. szantaż. Zapłaćcie, Tak, albo będzie dokładnie sprawa sądowa. tak, dokładnie tak. Żądał od nas pieniędzy, to wtedy nie będzie procesu. Oczywiście, no faktycznie, jakbyśmy kupili firmę, to sami siebie byśmy nie sądzili. Jakaś wydmuszka, która nie ma zdolności stworzenia stacji informacyjnej, napompowana przez konkurencję. Polska 24. Co to jest w ogóle za pomysł na telewizję? Nie, oni nadają tam jakieś stare seriale i tak dalej, na jakieś, myśmy od nich na przykład dzierżawili jeden z nadajników lokalnych. No ja dlatego zdecydowałem się wyłączyć, żeby nie płacić komuś, kto jest ewidentnie naszym wrogiem, taki, który bierze udział w zamachu na wolność słowa. Ale to, że znalazł się jakiś, przepraszam, człowieczek, który postanowił zrobić geszeft na tej patologii prawnej, która w Polsce funkcjonuje, to różnych typków tego typu się kręci na rynku bardzo dużo. Ale to, że sąd w świetle prawa coś takiego legalizuje, twierdząc, że to służby specjalne mają decydować, podając nieprawdziwe dane, tak? No, ma te dokumenty. Jeszcze jedno. My oczywiście nie byliśmy stroną tego postępowania, bo była Krajowa Rada. No ale sąd może sięgać po różne dowody. I jeśli sąd tak głęboko nie ma wiedzy, że bredzi po prostu jak potłuczony, bo przecież żaden fakt tam się nie zgadzał, to mógł nas zapytać. Bo jeśli uważa, że nie dostał dostatecznych dokumentów z Krajowej Rady albo ich nie umie przeczytać, to my byśmy wytłumaczyli. Pani sędzia nie musi być omnibusem, no ta wyjątkowo nie jest, tak? Ale my byśmy jej wytłumaczyli tak, żeby zrozumiała, co jest w tych dokumentach. Że mamy dochody, że stać nas na to, że przez ostatnie 4 lata przynosiliśmy zyski i że mamy zabezpieczone pieniądze, a najlepszy dowód to, że z góry płacimy za koncesję. Panie prezesie, to wygląda na wielką operację, bo to nie jest tylko sąd, to jest podstawiony człowiek, to jest TVN, który jakby znał wcześniej wyrok, to są tajne służby, jak ABW, to są decyzje polityczne. I jeszcze puścimy końcóweczkę, już po ogłoszeniu wyroku. Ktoś rzucił z sali hasło, na które bardzo ciekawie uśmiechnęła się pani sędzia. Pokażmy ten materiał. Wolne sądy. Dobrze. Wolne sądy i ten uśmiech, tak, dobrze. To znaczy cała machina budowania kasty przygotowującej zemstę, no tutaj na tej sali się ujawniła. To był ten uśmiech satysfakcji, udało się. No pani sędzia ma swój dzień, tak? Pewnie w swoim niewielkiej pojmowaniu rzeczywistości uważa, że dzisiaj jest gwiazdą. Tylko będzie taką samą gwiazdą, jak ci wszyscy, którzy za komuny cenzurowali, wsadzali do więzień za ulotkę. Ona się niczym nie różni. Ona tworzy wielkie szkody dla debaty publicznej. Ona nie rozumie, co znaczy jej decyzja.
My się nie damy wyłączyć. No właśnie, panie My prezesie. się nie damy wyłączyć. Nasi widzowie nas słuchają, będzie to w serwisie YouTube. Podawajcie to państwo dalej we wszystkich mediach społecznościowych. To jest zamach na największą stację informacyjną w Polsce. Czy coś Telewizji Republika grozi w najbliższych tygodniach, miesiącach, że mogą nas wyłączyć, że ta decyzja może przyczynić się do faktycznie tego, że z telewizorów części widzów zniknie nasza stacja? No pani sędzia, zanim wydała wyrok, to już uprzedziła, że jest nieprawomocny, żeby w razie powiedzieć, to nie ja, tak? To taki dosyć rzadki przypadek. Ja często bywam w sądach, może nie administracyjnych, ale generalnie. Znaczy najpierw o charakterze tego, że to nie ona podejmie ostateczną decyzję, że się uprzedza przed tym powiedzeniem, jaka jest ta decyzja. No ale biorąc pod uwagę skutki, również jakie będą międzynarodowe tej decyzji. Bo tutaj udawanie, że to jest jakiś niezależny sąd, kiedy on czyta scenariusz programu TVN-u zamiast dokumenty, które mu przesłano. Tak? Bo tutaj nic nie ma sensu. Tu w ogóle nic nie pokrywa się z rzeczywistością. Pani sędzia się nie zapozna z niczym. Tak? Albo tak nie rozumie dokumentów, że podaje dowolne fakty i dowolne liczby. Poza jednym, że uważa, że to służby specjalne powinny decydować w Polsce. No ale mamy 30 dni na odwołanie się. I od momentu, kiedy dostaniemy uzasadnienie, nie wiem ile to pani sędzi zajmie, no, ale myślę, że ona ma gotowe to uzasadnienie. Trzeba tylko przepisać wczorajszy program. Czy prawie już przepisała. Natomiast ja myślę, że to jednak chwilę potrwa. Po drugie, my mamy też inne koncesje. I jedyne, co grozi w tej chwili, to wyłączenie MUX-ów, tak zwanych MUX-ów. I to jest też bardzo duże uderzenie w brytyjsko-amerykańską firmę Emitel. No bo co to oznacza? Nie możemy się promować w tych MUX-ach, bo nie wiemy, jaki będzie skutek. Oni mogą stracić dochody w wyniku i stracą na wiele lat, zanim się rozpisze kolejny proces koncesyjny. To pasmo, które mamy, było trudne, tak? Widzowie musieli się przestawiać. Myśmy wypromowali to pasmo, ale dzisiaj pewnie go już nikt nie weźmie. A po tej decyzji sądu, to w ogóle nie wiem, czy ktoś będzie występował do Krajowej Rady po MUX-y. No bo to widać, że to jest ruletka. No wychodzi jakaś pani sędzia, która się 1 milion z 6 milionami myli i która twierdzi, że służby specjalne powinny decydować o tym, kto w Polsce nadaje. No to kto normalnie będzie inwestował? No może ten pan, tak? Jak komuś wciśnie swoją firmę. Może TVN sprzedaży odkupi pana Winnickiego w sprzedaży, tak? Że tak on tam się nazywa. To tak podważa zaufanie. Proszę pamiętać, że nie było takiej decyzji w Polsce. Nigdy. Właśnie, to jest precedens. Mamy tu amerykańską firmę, która niezgodnie z prawem europejskim nadaje. I zakamuflowała w jakimś budce na szczotki, że jest europejską firmą, ale wszyscy wiedzą, co to jest, tak? Mamy tak ogromne nadużycia prawa w przypadku wielu innych nadawców i okazuje się, że to w ogóle w niczym nie przeszkadza. Nigdy sąd nie podjął żadnej decyzji, która by komuś uchylała koncesję. To jest pierwszy taki przypadek. Uchylono nam i uchylono Polsce 24, bo to dotyczy obydwu stacji. No my sobie poradzimy, widzowie sobie poradzą. Przygotowujemy się też na nadawanie z zagranicy, w razie czego, gdyby się okazało, że wszystkie koncesje nam odbiorą, no bo tu wystawiono jakiegoś dziwnego pana, który próbuje wyszantażować pieniądze, no ale może za chwilę okaże się, że w ogóle wszystkie koncesje, które mamy, to muszą opiniować służby specjalne, a one się pewnie nie zgodzą, tak? Znaczy, w taką rzeczywistość wchodzimy. Proszę Państwa, jeżeli to się rozejdzie, że według sądu to służby specjalne mają decydować w Polsce, kto nadaje, kto nie, nawet nie premier, nawet nie prezydent, tylko szef służby specjalnej, to Polska przestaje być uważana za demokratyczny kraj. Przecież to zniszczy zupełnie nasz wizerunek w Polsce i za granicą. Służby kontrolują debatę publiczną i polityków, a nie politycy służby. Ale w takim razie, czy możemy zdradzić naszym widzom, jak się Telewizja Republika zamierza bronić, kiedy będą odbierali koncesje, wyłączali sygnał z MUX-a czy z innych środków nadawania? Możemy powiedzieć, jak będziemy się bronić? Najpierw użyjemy wszystkich możliwych środków prawnych. I myślę, że jeszcze jest ich trochę. Po drugie, odwołamy się do opinii międzynarodowej. Mamy zapewnienia
też ludzi związanych z administracją amerykańską do bardzo ostrej reakcji w takiej sytuacji. Publicznie to zapowiedzieli, więc nie zdradzam tu żadnej tajemnicy. Ja myślę, że pani sędzia i osoby za to odpowiedzialne mogą być po prostu objęte sankcjami amerykańskimi, bo naprawdę w takich sytuacjach rząd amerykański obejmuje sankcjami. Nie wiem, czy też osoby z polskiego rządu nie zostaną objęte sankcjami, te, które się do tego przyczyniły. Bo udawanie, że się nie przyczyniły. Nie wiem, jak sobie poradzą z tą sytuacją, że formalnie tam jest kapitał amerykański. Wprawdzie Discovery próbuje się ich pozbyć. Tak? Mówię o tych, którzy się przyczynili, tak? Bo to TVN najbardziej nagabyło na odebranie na koncesji. Ale proszę Państwa, proszę zobaczyć, jaka to jest sytuacja. Przegrywają z nami konkurencję rynkową i uruchamiają swoich ludzi, żeby nam odebrać koncesję. Bo nie są w stanie wygrać, mając za sobą rząd, kapitały, wsparcie rynku i całą tą postkomunę, która rządzi. Tacy liberałowie. I oni w czasie swoich rządów, kiedy mają wszystko, następią, to jest jeszcze szczególne draństwo. Najpierw napuszczają naszych reklamodawców, żeby tutaj się nie reklamować. Wprawdzie około 100 reklamodawców się nie przestraszyło i się dalej reklamuje, za co jestem bardzo wdzięczny. A potem mówią, oni nie mają pieniędzy. No, mamy pieniądze. Mamy pieniądze. Nie mamy pewnie tyle, ile byśmy chcieli, ale mamy na tyle, żeby płacać koncesje zupełnie spokojnie. Ja podkreślam, nie prosiliśmy o jakieś względy. Zapłaciliśmy daleko przed terminem. No ale to okazuje się, że to sąd mówi, wydaje mi się, że nie mają pieniędzy. Wydaje mi się, że tak nie wiem, no. Znaczy, co jeszcze może być ważniejszym dokumentem niż bilans, rachunek zysków i strat, kiedy wszystkie kapitały mamy dodatnie, wykazujemy zysk, mamy wykazane źródła przychodów, które też miała Krajowa Rada. Sąd mógł się zapoznać, nas nie zapytał o zdanie. Tak? Nie był zainteresowany. My w drugim No, przepraszam za tak długi fragment wypowiedzi tych dziennikarzy, no ale chciałbym, żebyście mieli jasność, co o tym mówią, bo ja to sobie mogę mówić, nie? Także dowiedzieliście się między innymi, że sędzia nie zna prawa, no oczywiście ten prezes telewizji Republika zna prawo lepiej od sędzi. No oczywiście konkurencja zła, o tej konkurencji też powiem i jak to się odbywało. No ale dobra, lećmy dalej. Krajowa Rada Radiofonii nie zamierza zabierać koncesji dalej. Stacje mają problem z koncesjami z innego powodu, bo tutaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Świrskiego tak się śpieszyła, by im je przyznać, że nie oglądała się na prawo i procedury. I teraz za to po prostu płaci. Wojewódzki Sąd Administracyjny wypunktował Świrskiego, dosłownie wypunktował, że naruszył przepisy postępowania administracyjnego, że naruszył prawo i to w bardzo istotnym stopniu, że decyzje koncesyjne zostały podjęte w niewłaściwy sposób, bo członkowie Rady kierowali się listami intencyjnymi zwolenników stacji, a nie prawem i nieprawidłowo oceniali wnioski. Czyli Świrski świadomie złamał prawo z czysto politycznych pobudek. Co za zaskoczenie. Profesor Tadeusz Kowalski przed głosowaniem zwracał uwagę członkom Rady, że popełniają błąd, że trzeba jeszcze wiele rzeczy poprawić, że nie ma powodu do takiego pośpiechu. Świrski przyspieszył głosowanie o kilka dni, choć sam był wtedy za granicą, więc z Radą musiał łączyć się zdalnie. No i generalnie rzecz biorąc zlekceważył uwagi Kowalskiego. No ale, moi drodzy, zamach jest, jak wiecie, już się przekonaliście, jest dobry po prostu na wszystko. Kaczyński od razu po decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wystąpił z rytualnym oskarżeniem Tuska o zamach na wolność słowa. Ale okazuje się, że nasz szanowny prezesunio tak naprawdę nie ma pojęcia, co faktycznie zrobił Świrski.
Boją się jak diabeł święconej wody tej telewizji Republika, Domu Wolnego Słowa. No Ale oni by tutaj chcieli chodzi też tylko... o tę debatę w Końskim No, zaproponowaną przez Rafała Trzaskowskiego, tak, że tylko, nie musiał, a podjął pani ryzyko. redaktor, no ale Jest Końskie faworytem? też leżą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. No ja wiem, że Donald Tusk traktuje Polskę, że jest tylko Warszawa i wielkie miasta. No Polska to jest jednak ponad 2,5 tysiąca miast i gmin. Także do wszystkich tych trzeba odnosić się z szacunkiem. I to nie jest żadne, jakby to, co napisał sam Donald Tusk z jakimś, nie wiem, jakąś gradacją i podzieleniem w ogóle Polski na Polskę, a Polskę, bo on tak robił przecież przez lata i on to faktycznie czuje. A ja wszystkich traktuję z takim samym szacunkiem, tak samo mieszkańców Warszawy, jak i mieszkańców Końskich. Natomiast to nie jest żaden mecz na wyjeździe, bo to jest mecz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tam jest pierwsza połowa, ale warunek jest jeden. Ma być tam telewizja Republika, drogi panie Rafale, bo zarządzanie Polską, przepraszam teraz za to wyrażenie, ale to sam pan Trzaskowski powiedział o sobie per dupiarz w jednej z dyskotek, to nie jest zarządzanie, wydawanie poleceń w warszawskiej dyskotece. Zarządzanie Polską to jest wielka sprawa, więc musi być telewizja Republika, żeby pan usłyszał poważne pytania, żeby Polacy mogli się przekonać, jakie są pana faktyczne poglądy, bo niedługo majówka, ja się tam oglądam w Świętokrzyskiem, bo w takie tradycje też są w mojej rodzinie, tak my świętej pamięci babcia, dziadziś wychowali, że my te majówki śpiewamy pod tymi kapliczkami. Przecież ten człowiek się tak zmienia, że za chwilę za plecami tam będzie gdzieś stał i majówki będzie odśpiewywał, drugi krzyż na giewont wyniesie. No naprawdę, no w tej obudzie hipokryzji wykażcie się, nie bójcie się telewizji Republika, nie bójcie się Domu Wolnego Słowa. Moi drodzy, uruchomcie teraz wyobraźnię i wyobraźcie sobie, że gdyby na przykład stacja telewizyjna założona przez tak znienawidzoną Wyborczą, przez Wyborczą, w taki sam sposób dostała koncesję od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to ja już to widzę, jak Kaczyński maszerowałby na czele protestu, że to skandal, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji złamała prawo dla Gazety Wyborczej, czy tam dla Telewizji Wyborczej. No ale widać, że Świrski, tutaj chyba nie zdążył poinformować Kaczyńskiego przed konferencją prasową, jak naprawdę było. No ale z drugiej strony, czy to ma znaczenie? Zamach, moi drodzy, jest dobry na wszystko. Ale tak naprawdę my ciągle oglądamy pisowski zamach, ale naprawdę. Ta cała kontrowersja, nazwijmy to, wokół tego procesu przyznawania koncesji. W maju 2024 roku właśnie ta pseudotelewizja Republika złożyła wniosek o możliwość nadawania naziemnego, mającego na celu poszerzenie swojego, że tak powiem, zasięgu szczucia, plucia. Jadem, rzecz jasna. O tę samą koncesję ubiegały się również inne podmioty, w tym właśnie w Polsce 24, szczecińska firma MWE New Network oraz węgierska TV2. 21 czerwca 2024 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o przyznaniu koncesji właśnie telewizji Republika oraz w Polsce 24, pomijając pozostałych wnioskodawców. Sędzia Barbara Kołodziejczyk-Ostek, uzasadniając wyrok, wskazała na istotne naruszenia przepisów przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podczas procesu przyznawania koncesji. Podkreśliła, że decyzje powinny opierać się na rzetelnej analizie każdego wniosku, a nie na listach intencyjnych czy poparcia. Sąd zwrócił uwagę na opóźnienia w udostępnieniu protokołów z posiedzeń Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, co naruszało zasady przejrzystości procesu decyzyjnego. I tutaj decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego rzuca nowe światło na procedury przyznawania koncesji w Polsce, podkreślając potrzebę transparentności i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o dostęp do rynku medialnego. Oczywiście u pisowców czegoś takiego nie było, a teraz wyją, bo weszło prawo.
Tak czy inaczej, po tej decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, decyzja ta spotkała się z zarzutami o brak transparentności i faworyzowanie określonych nadawców. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите. Będę powoli przechodził już do podsumowania. Powiem Wam tak, nie ma takiej miotły, którą można byłoby skutecznie posprzątać ten chlew, bo inaczej chyba tego nazwać nie można, jak i po 8 latach rządów tej zorganizowanej grupy przestępczej PiS zastała nowa władza. Niby się czymś tam macha, ale wszystkie nieczystości stworzone według wytycznych Ziobry, Kaczyńskiego zostały tak mocno wzmocnione betonem, że dzisiaj potrzeba kruszarki szczękowej, a nie zwykłej miotły. No ale na szczęście takie kruszarki są już w Polsce dostępne, więc choć z trudem odrywa się te skamieniałe kupy gnoju od zagnojonej podłogi, ale krok po kroku czyścimy te złogi tego syfu po 8 latach chlewu PiS-u. I tak powiedziałem, już Wam wspominałem, ale wspominam, bo to dobre wieści. Dzisiaj właśnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił uchwałę tej pisowskiej, trzeba podkreślić pisowskiej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznaniu koncesji pisowskiej Szczujni w Polsce 24 i telewizji Zarubliki z Sakiewicza. Według uzasadnienia wyroku przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w istotny sposób naruszył obowiązujące przepisy. Z tego też powodu nałożyła na niego obowiązek zapłaty ponad 10 000 kosztów postępowania na rzecz polskich wolnych mediów w Szczecinie, które wniosły ten pozew. I chodzi o decyzję, tak Wam wspominałem, z 21 czerwca ubiegłego roku, w której podczas przyspieszonego posiedzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zdecydowano w sprawie 2 miejsc na 8. multiplexie. Decyzją Rady przyznano je tylko i wyłącznie telewizji Republika i w Polsce 24, nikomu innemu. I tutaj nie przeszły z kolei wnioski węgierskiej firmy TV2 Media, która chciała uruchomić rozrywkowo lifestyle'owy kanał PTV, a także należącej do grupy MWE Network spółki Polskie Media PSA, która zaproponowała kanał Polska 24 do walki z fake newsami i dezinformacją. No, lepiej dać miejsce na multiplexie stacjom, które fejki i dezinformacje sieją, niż takiej stacji, która informuje o takich fejkach i dezinformacjach. To u pisowców standard, nie? Krok w stronę odebrania telewizji Republika koncesji i ten ktoś, kto jest niezadowolony, to przede wszystkim miliony widzów największej stacji informacyjnej w Polsce. Zakończyło się to posiedzenie, w którym sędzia uzasadniała, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jej zdaniem niesłusznie przyznała w czerwcu 2024 roku koncesję telewizji Republika na nadawanie na MUKS-ie. Drodzy Państwo, to bezprecedensowy wyrok. 10 miesięcy po przyznaniu telewizji Republika koncesji w wyniku skargi konkurencyjnej firmy. Transparentność
jak usłyszeliśmy, i zero taryfy ulgowej. I tylko tak to widzę. No i to jest wyrok WSA. No i krytyka wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czego się pan będzie teraz dalej domagał? To teraz już dalej państwo mają tryb odwoławczy, jak słyszałem, tak? NSA. Jeżeli będą państwo się odwoływać, no to wiadomo, że no to jest państwa prawo, tak jak naszym prawem było zaskarżyć decyzję. Ja się cieszę, że wygraliśmy, tak? Święta kancelaria faktycznie wypunktował błędy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pan uważa, że to jest uczciwa na rynku medialnym taka decyzja o uchyleniu całej decyzji KRIT-u? To proszę się mnie nie pytać o to. Nie jestem prawnikiem, ani jestem prawnikiem. Szefuję grupie i my zrobiliśmy wszystko zgodnie z prawem, tak jak nam prawo dawało, tak? Panowie media zostawiliście Jakie profile kanału chciał pan prowadzić? Jaki był pana pomysł? Proszę Państwa, taki jak wasz. To miała być również stacja informacyjna. I konkurowaliśmy uczciwie, miała walczyć z newsami, więc przede wszystkim miała ukazywać i tłumaczyć. Tak naprawdę, żebyście wiedzieli, my nic do was nie mamy, bo cieszymy się też z waszego sukcesu, no bo równo startował, ale jak nierówno, prawdopodobnie zostaliśmy, jak państwo słyszą, potraktowani. Gdyby było ponowne postępowanie, pan stanąłby do takiego postępowania? No i teraz długo się szykowałem z tym, bo sobie myślałem, no bo jesteśmy, rok czasu mi już mija, tak? No nie rok czasu, no 8 miesięcy od przyznania tych koncesji. I każdy z nas jest w innym punkcie, teraz w punkcie odniesienia, tak? No Republika tutaj, sukces Republiki widoczny. Inaczej teraz na to patrzycie, inaczej patrzycie na koszty. No wasze szefostwo wie, ile kosztuje ten biznes, bo ten biznes po prostu kosztuje. My inaczej na to patrzymy. Z innych perspektyw startowaliśmy. Tutaj od państwa Karnowski, który znam osobiście, bo miałem okazję pracować, tak jak również tutaj z waszymi kolegami z Republiki. To jest taki biznes, który no, wiadomo, albo pójdzie, albo nie pójdzie, tak? I my wierzyliśmy, że pójdzie tak jak wasz. Ważne były też zapewnienia finansowe. Na tamten moment pan miał, a teraz jak to wygląda? No, cały czas mamy. Nasza grupa jest też szybko się rozwijająca, bardzo dynamicznie rozwijająca. Te pieniądze są, te pieniądze były i wiedzieliśmy świadomie, dlaczego startujemy w tym konkursie. Możemy jeszcze imię i nazwisko. Karol Warda. Jestem szefem Polskich Wolnych Mediów, między innymi. Moi drodzy, dzisiaj obie telewizje, którym koncesję przyznała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a rządzone przez partyjnych aparatczyków spółki Skarbu Państwa i ministerstwa, przelały dziesiątki milionów publicznych pieniędzy, zatrudniali wszystkich usuniętych dyscyplinarnie z TVP propagandzistów, stały się dzisiaj tematem takiego inaczej, fabrykami pisowskiego hejtu. W sumie jedynymi, dlatego wyrok sądu prowadzący do cofnięcia im koncesji to taki kamień młyński przywiązany do szyi. Stąd też te paniczne reakcje Kaczyńskiego i jego, nazwijmy to, samurajów. Jeśli ktoś nie traktuje tego jako kolejnego dowodu na to, że ta władza, nie mając żadnych argumentów i być może mając rozeznanie inne niż z tych sondaży, które są publikowane co do wyniku wyborów prezydenckich, to ostatnie jest oczywiste i tutaj chyba przypuszczeniem, że nie mam na to dowodów, podejmuje decyzje zmierzające do tego, żeby Polska była jeszcze bardzo dużo bliżej Białorusi i Moskwy niż dzisiaj jest. No, to powiedział oczywiście towarzysz Sakiewicz, nie ja. No, ale moi drodzy, jak to bywa w telewizji Republika, są też groźby na antenie i to nie bez tego obyć się by nie mogło.
Na przykład taki tekst. Ta pani sędzia zapisze się w historii. Za takie wyroki też będą rozliczenia, grzmiał na antenie telewizji za rubliki kierujący telewizją Sakiewicz, przekonując o skandalu, zresztą jak widzieliście. Zresztą w podobnym tonie nikt inny jak sam Rachoń się też wypowiadał na tle swojego kramiku. Dobra, kończę, bo znowu się rozgadałem, przepraszam najmocniej. Także jak zawsze piszcie, komentujcie, oceniajcie, jak wy to odbieracie. Mi osobiście ta decyzja zrobiła dzień i trzymam mocno kciuki, żeby ten wyrok się uprawomocnił. Im mniej takiego zakłamanego gówna w przestrzeni publicznej, tym lepiej dla Polski i Polaków. Takie stacje nie mają prawa istnieć, według mnie. Bo powiem wam szczerze, nie miałbym absolutnie nic przeciwko tej telewizji, gdyby naprawdę patrzała rządowi na ręce i pokazywała prawdę. Ale puszczają zmanipulowane materiały i robią gówno z mózgu swoim wyborcom, swoim widzom i wyborcom PiS-u przy okazji. Takie traktowanie ludzi powinno być generalnie chyba karane. No ale żyjemy gdzie żyjemy, mamy takie telewizje, a nie inne. Żadna telewizja do końca prawdy nie mówi i tutaj nie mówię, że jedna telewizja jest jakaś tam telewizja jest w 100% szczera, prawdziwa, obiektywna. Nie ma telewizji obiektywnych. Ale takie gówno, jakie wylewa się z pisowskiej teleszczujni, to chyba nawet Łukaszenka czy Putin by się nie powstydził. Ale to jest oczywiście, jak zawsze, moje osobiste zdanie. I co, na tym kończę. W sucharze dnia stęsknionego nie wiem jak go nawet nazwać. Obejrzyjcie, sami go nazwijcie. Dla mnie facet, ja pomijam, że to jest z Hołownią, Hołownię na bok. Na Hołownię nie zwracajcie uwagi, w sucharze dnia posłuchajcie tego gościa, co tam do Hołowni coś tam gadał. No powiem wam, dla mnie facet rozwalił system. Dobra, także na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki. Trzymajcie się. Cześć. W momencie wybuchu wojny na Ukrainie wszystkie rosyjskie telewizje zostały wyłączone. Jesteśmy tylko z... I nie ma pan dostępu do Russia Today. Ojej, i do Sputnika. Pan mówi, że rosyjska propaganda. No ja mam tą propagandę. Ojej, i tęskni pan za Sputnikiem. Nie! No to, ale to co się pan martwi, że ruskie telewizje zostały wyłączone? Przecież pan powiedział, że propaganda rosyjska... Przecież to jest... mamy ją brać, skoro nie mamy dostępu. A powiem, proszę pana, powiem panu pewną życiową obserwację. Jeżeli coś jest zielone jak żaba, kumka jak żaba, skacze jak żaba, to jest to prawdopodobnie żaba. Jeżeli ktoś mówi jak Putin, myśli jak Putin i uśmiecha się wtedy jak Putin, to prawdopodobnie jest to Putin, tak? A nie Kościuszko.